Cześć kochani, bardzo, bardzo serdecznie Was witam. To wita oczywiście Janusz Dąbrowski na kanale Barwy Zdrowia i przedstawiam Wam naszego kolejnego gościa, Waszego i mojego, Bartosza Podolskiego. Bartosz jest, krótko go przedstawię Cię Bartoszu na początek. Pewnie. Bartosz jest przedsiębiorcą, jest mentorem, jest trenerem osobistym. Tak jak tutaj mam ściągawkę, to jego takim mottem, którego prowadzi: znajdź swoją drogę, szukaj, odnajdź, bądź szczęśliwy. O, to jest bardzo ciekawe, bądź szczęśliwy, porozmawiamy o tym. Czy da się być szczęśliwym w tak zwanych obecnych warunkach? Bartosz jest też autorem książki Najważniejszy pierwszy krok. To bardzo mi ze mną współgra, dlatego że Bartosz tam pisze między innymi o strachu. Nie czytałem tej książki, ale czytam opis, więc domyślam się mniej więcej, o co chodzi, bo ja w tych energiach, że tak powiem, w tych tematach również po prostu przebywam. I też kiedyś zawsze bałem się różnych rzeczy i wielu ludzi jest takich, którzy są władnięci strachem, aż powiedziałam sobie w pewnym momencie: to strach ma się mnie bać, a nie ja jego. Tym bardziej, że słuchajcie, zazwyczaj jest tak, że przynajmniej 90 parę procent naszych czarnych scenariuszy zawsze ląduje w koszu. To po jako, nie powiem co, po jako dżumę, że tak powiem, się bać i wymyślać i ciągle być czarnowidzem. No ale dobrze, jeszcze troszeczkę o Bartoszu, więc bardzo mnie ujął, wcześniej żeśmy rozmawiali jeszcze przed wywiadem, bardzo mnie ujął takim fajnym, takim bardzo ciepłym mówieniem o swojej rodzinie, że ma ukochaną żonę, że ma wspaniałe dzieciaki, czwórka dzieciaków, a więc mąż, ojciec. To daje, rozumiem, Ci szczęście. No i co jeszcze? O innych rzeczach będziemy zaraz W mówić. trakcie. W trakcie będę się czasami być może wtrącał. Dobrze, Bartosze, więc rozpoczynamy. Dobra. Dobrze. Witam Was serdecznie. Tak. Myślę, że człowiek jest, jak widzicie, ciepły, bo to się wyczuwa w ludziach. Nie chodzi o bułkie przez bibułkie, ale być normalnym. Spontan. Bartosz, jakie jest Twoje formalne wykształcenie? Często o to pytam, bo w tym kontekście jest coś takiego, że jak ktoś ma formalne wykształcenie, to bardzo często w ogóle się tym nie zajmuje, tylko zajmuje się zupełnie czym innym. Więc jaka była Twoja ścieżka do tego, że Ty dziś zajmujesz się tym, czym się zajmujesz, uczysz ludzi, uczysz odzyskiwać swoje wartości czasami zapomniane, uczysz ludzi mówić o marzeniach, wyciągać te marzenia i je spełniać. Da się spełniać marzenia? Człowieku, Myślę, że się da. realem, konkrety. No, Słuchaj, konkrety. No, konkrety są takie, że jestem technik elektronik z wykształcenia, o, więc śmieję się, że się zajmowałem rzeczami, którymi nie widać, czyli prądem i tak mi zostało. Wprawdzie z prądem już mam niewiele do czynienia, mhm. natomiast dostrzegam to, co jest niewidoczne w sercu. I to, co ja mówię, pokaż to, co ci tam głęboko w sercu gra i zachęcam do tego, żeby każdy, bo nikogo do tego nie zmusisz, ale zachęcam, żeby każdy otworzył swoje serce, żeby pokazał to, co ma w środku światu, bo po prostu będziemy o to biedniejsi, jeżeli nie wyjdzie to nasze pragnienie serca, to, co głęboko gdzieś tam nas siedzi i co nas cały czas woła, nie? Bo to nie jest tak, że my tego nie czujemy, bo czujemy, bo są takie momenty, kiedy zapominamy czas, przestrzeń i to jest to właśnie nasze pragnienie serca. To, co powiedziałeś fajnie o rodzinie, zgadza się. Ja teraz jestem w ogóle na etapie takim, że za chwilę będzie piąte dziecko, więc moja żona jest w ciąży. Na przełomie kwietnia, maja tutaj się ciągle jeszcze lekarze zastanawiają, czy to będzie koniec kwietnia, czy maja i tak co wizytę nam zmieniają. A ja mówię, jak będzie gotowy, bo to będzie chłopak, Tak więc jest. jak Karol będzie gotowy, to przyjdzie na ten świat do nas. Więc tak to wszystko wygląda. Ja też w książce opisuję, ponieważ moje życie jest ciekawe w kontekście zmian. Ja na etapie książki, czyli to było 3 lata temu, zmieniłem swoje życie zawodowe 33 razy. Więc
trochę doświadczeń różnych mam, w międzyczasie też inne rzeczy się pojawiły. Młody człowiek i 30 zmiany w życiu, no to ładnie. No, powiem tak, to jest trochę to, co opisuję w książce, poszukiwanie tego właśnie, co pragnie serce, nie? Gdzieś mnie tam coś pociągnęło, szedłem w kierunku serca, a potem pojawiła się okazja, którą chciałem skorzystać, ale nie zastanowiłem się, czy to płynie z serca, nie? Czyli wszedłem w coś, co niekoniecznie było moje, no i to prędzej czy później wychodzi, nie? Że to jest jednak... To nie jest to, nie? I potem znowu powrót do serca i właśnie w książce pokazuję, kiedy słucham tego głosu serca, kiedy nie słucham, co się dzieje i taka inspiracja, żeby słuchać. To nie jest łatwe. Ja mówię, że teoretycznie między głową a sercem jest najkrótsza droga. Mhm. Tak technicznie, jakbyśmy zmierzyli, no to rzut beretem, nie? Nawet nie trzeba mocno się rozpędzić, a okazuje się, że jest ją nam najtrudniej pokonać, nie? Że jakby nie jesteśmy w stanie tej drogi tak po prostu szybko przebyć, ona jest często zagruzowana. Więc najpierw potrzebujemy ją tam lekko odgruzować, żeby zobaczyć w ogóle czego my tak naprawdę chcemy, nie? Bo wszystko, ja jakby pokazuję jedną ważną rzecz i też moje życie pokazuje to, że my wszystko już w sobie mamy. Nie trzeba szukać tego na zewnątrz, Mhm. bo my to mamy w środku. Mhm. I każda rzecz, którą próbujemy na zewnątrz, każdy autorytet, każde nowe szkolenie, warsztaty, to znowu jest na zewnątrz poszukiwanie. Tak. I się śmieję, bo trochę w kontekście takim, że sam organizuję takie konferencje Uwierz w siebie, to też pewnie o tym porozmawiamy. Natomiast ideą tych konferencji jest to, żebyśmy wrócili do siebie. Na Mhm. bazie cudzej historii, żebyśmy zobaczyli, okej, ta osoba jest mi bliska. To nie jest wielkie nazwisko. To jest Mhm. osoba, która jest bliską mi, no to skoro ona mogła to zrobić, to ja też. Mhm. Ona mówi, że zrobiła takie kroki, no to kurczę, czemu ja nie mogę spróbować, nie? Ta konferencja ma zainspirować człowieka do zrobienia tego pierwszego kroku, Mhm. potem kolejnego, nie? Bo każda, nawet najdalsza podróż zaczyna się od tego pierwszego kroku. I tutaj pisałeś właśnie, no jesteś w tytule książki, najważniejszy pierwszy krok. Tak. Najważniejszy pierwszy krok. I ten pierwszy krok czasami boimy się zrobić, ale to my dorośli, bo dzieci tego nie mają. Nie. I zobaczcie, ja nieraz porównuję. Słuchajcie, taki mały trend. Wiadomo, że ja robię wywiad z Bartoszem, ale już wiecie doskonale, że to w zasadzie to nie jest wywiad, tylko jakby rozmowa. Dzielimy się, gdzie gościem, główną osobistością w tej chwili jest mój rozmówca, wasz rozmówca. Natomiast są jakieś takie małe wtręty. I teraz nieraz ja mówię, zobaczcie, małe dzieci. I nasz stosunek dorosłych do tych dzieci. Dziecko dopiero zaczyna, już przestaje raczkować, podnosi się na te dwie kończyny, te dolne, i upada na tą pupę. I podnosi się, i znowu upada, i podnosi się, upada, i dziesiątki, setki razy, a my mówimy, zobacz, jak fajnie, jak sobie świetnie rodzi, ile w tym radochy jest. Natomiast dorosły, jeszcze w takim wieku jak ja, coś zaczyna, coś mu nie pójdzie. No i po co za co się bierzesz, człowieku? To jest nie dla ciebie. Ośle jeden. Ty na emeryturze jesteś, to zajmij się tą emeryturą. Tak. I o czym ty tam myślisz? I tak dalej. Takie dołowanie. Zgadza się. Jestem cięty na tych dołowaczy, no bo szybko ich sprowadzę, potrafię sprowadzić że tak powiem, do poziomu podłogi albo niżej, jak już mnie wkurzą tak bardzo, bardzo, albo po prostu zostawiam ich, to znaczy to nie jesteście dla mnie żadnymi rozmówcami i tak dalej. Ale kończąc, jak podchodzimy do porażek? Bo dziecko poniosło porażkę, upadło na pupę, poniosło porażkę. Co o tym sądzisz, o tych porażkach? Wiesz co, ja właśnie trochę patrzę od drugiej strony, bo jak to dziecko upada, wstaje, robi krok kolejny, to co my robimy? Klaszczemy, gratulujemy, o, zrobiłeś kroczek, jeszcze raz, zachęcamy. I to, co ty powiedziałeś, my dorośli trochę zatraciliśmy to dzieciństwo. Mhm. No bo jak upadamy, nie wyszło. Ale zamiast wyciągnąć, może zrobię coś inaczej. No bo najgorsze jest to, jeżeli robię tak samo. Ja to się śmieję, jak robię sobie herbatę, sypię sobie 2 łyżki, zaleję i mówię, że jest za mocna, ale następnym razem znowu sypię 2 łyżki i znowu się denerwuję, że jest za mocna. No to tu widzimy absurd, a w naszym życiu robię tak samo
mam ten sam efekt, się wściekam. Mhm. Kolejny raz robię to samo, tak samo i się znowu wściekam. Nie ma tej refleksji, a może coś inaczej. Może spróbuję coś zmienić. Albo kogoś zapytać, albo samemu po prostu w inny sposób. Mhm. Nie? Dziecko też próbuje, a to się złapie tego, a to złapie się tego, a czasem trzyma psiaka, Tak, teoretycznie trzyma się psiaka, który się niczego nie trzyma i idzie. tak. I my czasami też potrzebujemy trochę siebie w takim kontekście oszukać. Czyli teoretycznie trzymam się czegoś bezpiecznego i po prostu idę. Nie? Dla każdego to będzie coś innego. Ale Mhm. zostawiamy element bezpieczny i robimy coś nowego. Więc Czyli, ja zawsze patrzę na. Dla mnie nie ma czegoś takiego jak porażkę. Pokazuję, że tą drogą nie dojdę do efektu, który chcę. mhm. Oczywiście, że zawsze możemy rozważać w kontekście takim, czy to jest to, co ja chcę robić. Bo może też życie pokazuje nam jedną rzecz. Znowu nie słuchasz serca. Tak, Czyli idę rozumową, no kurczę, znajomy zarobił tu kasę, to ja też zarobię. tak. Nieważne, że to nie jest moje, nie? To tak jak rozmawialiśmy, nie? Wcześniej na temat biznesu. Ty lubisz edukować ludzi, Mhm. a kto inny lubi sprzedawać i prowadzić po prostu sprzedaż. Mhm. I jak pójdziesz tą drogą nie swoją, to jest niefajnie. I tak samo każdy z nas ma. Jeden chce edukować, drugi chce być handlowcem, trzeci chce być cyrkowcem, i to jest okej. I takiego, ja też na tych konferencjach i też chciałbym taką zawsze przekazywać taką rzecz, że jesteśmy różni, ale możemy siebie nawzajem doceniać. Mhm. I to jest piękne, że jesteśmy różni. Jak patrzymy, jak ja mam 4 dzieci, każde z nich jest różne, ale to właśnie jest wyjątkowe. Nie mam 4 dzieci, do których powiem tak samo i wszystkie reagują tak samo. No nie. I my tak samo jesteśmy różni, nie? Rozmawiajmy ze sobą w taki sposób, jak my chcemy, a nie jak ktoś nam mówi, nie? Bo jakiś autorytet mówi: o, musisz planować tak, musisz robić tak. U mnie się to nie sprawdza, to zróbmy to inaczej. Mhm. Przede wszystkim niczego ja nie muszę. Od tego Tak, zacznijmy. W tak. jednej z moich książek Nie samym chlebem żyje człowiek, jak odkryć Boga w sobie, mam rozdział o autorytetach, gdzie piszę, słuchajcie, ja też miałem swoje autorytety, starałem się tak, bo ten powiedział i tak dalej, bo już takie doświadczenie, a później stwierdziłem, zaraz, ale ja stałem się niewolnikiem tego autorytetu. Tymczasem my musimy odkryć mistrza w sobie, Dokładnie. znaleźć własną ścieżkę życiową, może bardzo podobną, ale nawet załóżmy, idziemy we dwójkę z tobą, ramię w ramię. I każdy z nas idzie inną ścieżką, nawet jeżeli to jest ten sam trotuar. Mhm. Bo ty pod stopami możesz znaleźć na przykład skórkę banana, no nie daj Boże, żeby się pośliznął, Lepiej a ja nie? ewentualnie nie znajdę tej skórki, tak? I niby ta sama droga, a jednak inna, Mhm. różni się troszeczkę szczegółami. No właśnie, czyli po prostu i tutaj nawiążę, słuchaj, do pewnego mistrza, prawdziwego mistrza. No, będę mówił, wlazę na ambonę i będę oczywiście głosił, będę kleszył. Jezus kiedyś powiedział, tak? Dopóki nie staniecie się jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. Dokładnie. Panie, Nikodem, wykształcony człowiek, mądry podobno, to mam wejść do łona matki swojej z powrotem? On już miał swoje lata. Nikodemie, palancie, niczego nie zrozumiałeś. Ja mówię dzisiejszym językiem, no nie? Tak chciałoby się Dokładnie. powiedzieć. To jest przenośnia metafora. A więc faktycznie już nasze jakieś blokady, jakieś nasze doświadczenia, jakieś nasze traumy, jakieś różne wymysły spowodowały, że myśmy zatracili takie poczucie takiego dziecka, które się nic nie boi, które idzie własną ścieżką, które jest odporne na przykład na to ci nie wyjdzie, to nie nadajesz się i tak dalej, no nie. No właśnie, masz 4 dzieci. I jak je obserwujesz, uczysz się od nich? No oczywiście, dzieciaki są najlepszymi nauczycielami, nie? Dzieciaki bardzo fajnie nam pokazują każdy moment, kiedy ja na przykład mówię zrób porządek, a jeżeli ja go sam nie mam, to jak mogę mówić dziecku zrób porządek, trzymaj porządek, nie? To jest jak na przykład mówię nie obliż noża, a potem samemu oblizuję i moja najmłodsza mówi tato, a ja tak w pierwszej chwili co się stało? Odchodzi. Przecież nie oblizujemy noża. I jakby pokazuje, kiedy my jesteśmy niespójni, nie? Czasem w takich właśnie przez nieuwagę, a dzieciaki nie mają tego. One
robią, to robią, nie? Są ze sobą, czują, to czują. Mhm. Mają takie emocje, to je wyrażają, nie mówią, nie, nie, ja ciebie lubię, nie? Lubię cię, bardzo cię lubię, nie? Nie, no dziecko powie, nie lubię cię. Tak, nie My lubię. też sobie pozwólmy czasami. Mam prawo z drugą osobą nie rezonować. Tak. I powiedzieć, słuchaj, Janusz, no fajny jesteś facet, ale to nie jest nasza wspólna droga i to jest okej. Jak to nie jest wspólna droga? No, a jeszcze wracając do tej drogi, bardzo mi się podoba, nie? Że dzisiaj tak naprawdę autorytety my sami budujemy, nie? Czyli nagle kogoś rzucamy wysoko, że on jest guru, słuchajcie go. Zamiast po prostu dzisiaj, mam wrażenie, trochę skorzystać z tego, że jesteśmy podróżnikami na pewnym fragmencie drogi. Czyli dzisiaj podróżujemy razem, ja się uczę od ciebie, ty się uczysz ode mnie. Ale za pewien czas nasze drogi się mogą rozstać, a potem znowu się możemy Tak, spotkać, nie? I to wielokrotnie. jest, i to jest fajne. I to nie na zasadzie, że teraz Janusz, nie wolno ci opuścić, musimy iść razem do końca świata. No nie, bo każdy z nas ma swoje potrzeby, nie? Nawet małżeństwa się rozwodzą. Zgadza się. Mm. Nie? Dochodzi Po to, takie. że coś, nie, coś przestało po prostu pasić, że tak powiem, i tak dalej. No, to jest, wiesz, to jest w ogóle trudny temat, nie? Czy w wieku 20 paru lat, jak wiele małżeństw zostało zawartych w dawnych czasach, czy to był moment, w którym oni są w stanie naprawdę powiedzieć do końca życia, nie? I jeżeli rzeczywiście te nasze drogi się rozchodzą, to zawsze jest o to pytanie. To co, mamy teraz męczyć się aż któreś Mhm. wykończy się nawzajem, czy Mhm. jednak po prostu rozstańmy się, nie? Pełnej przyjaźni z zachowaniem jakichś dobrych myśli, tego co dobre było, a Tak. nie na przykład w nienawiści i tak dalej, i tak dalej. Hmm. Bartoszu, a ty w tym swoim w tym swoim motcie, że tak powiem, napisałeś, że odnajdź swoją ścieżkę, szukaj, bądź szczęśliwy. Uważasz, że można być szczęśliwym w dzisiejszych czasach? Pewnie, że można. Bo zawsze jest pytanie o to, kto jak definiuje szczęście. I to, że ja powiem, że jestem szczęśliwy, to dla kogoś zupełnie ta definicja nie będzie. Bo jedna osoba jest szczęśliwa, bo robi karierę zawodową, kupuje kolejne nieruchomości, kupuje złoto. Ja jestem szczęśliwy, bo mam rodzinę, bo mam czas dla tej rodziny. I to są wartości, które są dla mnie ważne. I to jest kwestia nie porównywania moje czy kogoś są inne. Na danym momencie mamy pewne wartości i warto się nimi kierować. Natomiast ja zawsze przestrzegam przed jedną rzeczą, przed oszukiwaniem siebie. Bo często jest tak, że mówimy, ja pracuję dla rodziny. Mhm. A ja mówię, okej, no to powiedz mi, ile czasu spędzasz z rodziną? Czy wiesz, gdzie dzisiaj twoje dziecko jest na zajęciach? On patrzy na mnie. No mówię, no przecież mówisz, że dla rodziny. No to przestań się oszukiwać, bo masz prawo do kariery, masz prawo do robienia rzeczy, które są dla ciebie ważne. Czyli to ty sam decydujesz o swoich wartościach. No ale nie mów, że co innego, bo trzeba, bo wypada. Nie, na tym odcinku drogi mam takie wartości i tym się kieruję. Mhm. Nie? I wtedy jestem fair do siebie. No i właśnie pojawia się ten element, że mogę być szczęśliwy robiąc karierę. Mogę być szczęśliwy, bo jestem samotny, mogę być szczęśliwy, bo zakładam rodzinę, mogę być szczęśliwy w zupełnie różnym, bo podróżuję, Mhm. ale wtedy, kiedy to jest zgodne ze mną, a nie mówię, o, ten to podróżuje, to ja teraz też. Rzucam rodzinę, rzucam wszystko i podróżuję. I powiem jeszcze, że dla rodziny, bo jak ja się rozwinę, to rodzina będzie szczęśliwa. No to nie jest To zgodne, nie nie? jest to, tak, tak. W jednym z ostatnich wywiadów też przywołałem, akurat mam kota przybłędnika, że tak powiem. Chyba rok temu Kuba przyszedł do mnie i nazwałem go Kubą. Oczywiście odbył się chrzest, wszystko i tak dalej. No więc Kuba pokazuje, jak należy też żyć. My właśnie czasami nie podglądamy zwierząt. Mhm. Kuba przychodzi rano, bo ja pozwalam, podwórko jest, więc biega, szaleje, nie wiem co on tam robi. W ogóle muszę zwrócić uwagę, co on w ogóle robi, bo on może robić coś nie tak. No, ale to jest jego kocie życie, a moje ludzkie życie jest inne. Inne. Musi dostać michę, przychodzi jeszcze jeden kot, a swego czasu to miałem chyba 8 czy 10 kotów, wszystkie takie wiecie, z okolicy, więc musiałem je karmić. A później znalazły swoje domy. Kuba jak chce, to się po prostu przychodzi i już wiem, że on musi tu się znaleźć, zmusza mnie tego, muszę go wygłaskać i ja już czuję po pewnym momencie, że już to jest dość, już mam go puścić.
Mhm. Ma swoje życie. Chce, to się wyłoży, głaszcze go tam, ma taką szczotkę, więc wygłaszcze go i tak dalej, jest szczęśliwy. Zjawia się kiedy chce, on żyje. Mhm. Niczego nie musi kompletnie. A my ciągle łapiemy się na tym, że musimy, bo muszę, że pracuję dla rodziny. Tu powiedziałeś bardzo celnie, że właśnie my pracujemy niby dla rodziny, poświęcamy się. No to człowieku, nie poświęcaj się. I to jest problem. No dobrze, w takim razie mówisz, że można szczęście jednak osiągnąć. A co można powiedzieć z tym, bo ty potrafiłeś, że tak powiem, wyprostować swoje ścieżki. Mhm. Popełniłeś masę błędów, nie wierzę w to, że nie popełniłeś. Oczywiście. Tak samo jak każdy. E, Kiedy się nauczyłem od takiego amerykańskiego przedsiębiorcy, David Ninan, mówię, błędy to są błogosławione chwile. Tak. Na błędach się uczymy. Chodzi o to tylko, żeby ich nie powielać. No dobrze, ale są ludzie, ty odnalazłeś swoją ścieżkę, masz swoje wartości, o tym zaraz jeszcze porozmawiamy. I teraz, a co możesz powiedzieć tym ludziom, bo pomagasz ludziom, jakby odgruzować ich marzenia, to co kiedyś myśleli, a teraz wpadli w wir życia, w kołowrotek Mhm. chomika, zasuwają, zasuwają, zasuwają i nawet nie wiedzą, jak wygląda świat. Co tym ludziom można powiedzieć? Jakie ty masz quasi, załóżmy, recepty? Wiesz co, to gdyby to było takie proste, że jest jedna recepta dla wszystkich, to byśmy załatwili to w mgnieniu oku. Bym powiedział jeden sposób i wszyscy byliby szczęśliwi. Mhm. Dla każdego jest coś innego. Natomiast jakby takim elementem zwykle stałym jest zatrzymanie się. To, co powiedziałeś, zasuwamy, myślimy, czyli zatrzymanie polega na tym, że ja dzisiaj jestem z tobą na wywiadzie. Ja nie Mhm. myślę, czy muszę odebrać dzieci, nie myślę o obiedzie, nie myślę o innych rzeczach, nie myślę, co się wydarzyło wczoraj, jakie popełniłem błędy. Po prostu jestem tu i teraz, nie? Mhm. I to jest taki element, żeby się zatrzymać w swoim życiu, nawet na 5 minut, nawet na 3 minuty, czasami na początek niektórzy zaczynają od minuty. Zastanowić się, co w ogóle czuję, czy jest dzisiaj ładnie, czy jest dzisiaj brzydko, czy w ogóle pada deszcz, czy nie pada, czy jest słońce. Bo wielu z nas w ogóle nie zauważa tego, co wokół nas się dzieje, czyli tu i teraz. Tak. I takim elementem, który nas ściąga do teraźniejszości, jest po prostu oddech, bo jego się nie da zrobić. No bo jeżeli zrobimy wdech i wydech, to ja muszę zrobić go tu i teraz. I nie mogę w tym czasie, jeżeli pomyślę o tym, jak wpływa mi to powietrze do płuc, jak się rozchodzi, spróbuję to poczuć, to jest te parę sekund, kiedy jestem tu i teraz. To się zaczyna takie zauważać pewne rzeczy. O wdzięczności każdy mówił i to jest już, każdy mówi, o, wdzięczność, wdzięczność. A ja mówię, okej, Mhm. dzisiaj na poziomie wiedzy wszystko wiemy. Mamy narzędzia AI, gdzie może nam wygenerować co chcemy, co potrzebujemy. Tylko nadal tego nie robimy. Mhm. Od prostego dziękuję. Ja w swoim życiu miałem taki uraz kręgosłupa na WF-ie. Niby się nic nie stało. Z przewrotu do tyłu stanie na rękach. Kolega mi nie utrzymał, uderzyłem głową. No niby nic. No ale budzę się rano i okazało się, że prosta czynność podniesienia, ja się próbuję podnieść, nie mogę. Mhm. Nie mogę się podnieść z łóżka, więc sturlałem się z tego łóżka na czworaka i próba podniesienia, w ogóle nie mogłem funkcjonować mięśniami. Oczywiście pozostałe mięśnie asekurowały mi kręgi, ale nagle się okazało, jejciu, ja mogę być wdzięczny za to, że wstaję, za to, że się budzę, za Mhm. to, że mam kawę i ktoś powie, że to jest błahostka. Mhm. Ale jeżeli się zastanowimy, czy dzisiaj, w tym momencie, każdy na świecie może się wypić kawę, czy siedzi z karabinem w okowach, nie? I mówimy, a za co ja mam dziękować? Najdrobniejsze rzeczy. Za życie, za ruch, za drugą osobę, która jest nas. Nie? Skupiamy się na tym, co mamy, a nie na brakach. No bo jeżeli ja będę się skupiał na tym, czego mi brakuje, to jest taka historia fajna o aniołku, który sobie siedzi. Jedzie gościu w tramwaju i mówi tak. Szef beznadziejny. Współpracownicy obrażają. No nie idzie z nimi wytrzymać. A żona, przecież wracam do tej żony, która jest taka okropna. Anioł se tak siedzi i mówi, no dziwne ma te życzenia, no ale skoro tego pragnie, to mu pomogę zrealizować. Nie? Dokładnie I to jest, tak. i my to sobie wkładamy, nie? Albo mówię, jestem wystarczający, poradzę sobie w każdej sytuacji,
a jak nie, to poproszę o pomoc. Albo mówię, o nie dam rady. Już Mhm. jest zupełnie inna energia, nie? Inaczej mówię, kiedy, no pewnie, że sobie poradzę, nie? Tak jak dogadaliśmy się, że robimy wywiad, ja się Mhm. nie zastanawiałem, czy się stresuję, czy się nie stresuję. Powiem, że lubię te rzeczy, oczywiście, że tak, ale też próbuję rzeczy, których nie lubię. Mhm. Nie? Które gdzieś tam wymagają ode mnie jakiegoś dyskomfortu. No bo nasz rozwój polega na tym, że nie jest nam zawsze dobrze. Mhm. Są te miejsca, które gdzieś nam uwierają, to nam pokazują, okej, to mnie rozwija. Nie? Jak się uczę nowego szycia, nowego sposobu, albo siadam do pisania książki, której nigdy nie pisałem, rozwijam swoje umiejętności, swoją perspektywę. Nie? To tak jak chodzimy do restauracji i nagle bierzemy ciągle to samo danie. I to są proste rzeczy, które możemy zrobić. Weź inne danie. Wróć z pracy albo do domu inną drogą. I nagle się okazuje, że zaczynasz być częściej tu, nie? Albo zrób sobie spacer. Zostaw auto, zrób kółko wokół i wsiądź dopiero do tego auta. To są takie drobne rzeczy, tylko znowu rozmawiamy o tym, zrób to. Mhm. No bo to od razu trafia do kanonu. Janusz, przecież ja to wszystko wiem. A ile razy zrobił? A ile razy to zrobiłeś? No ale przecież ja wiem. To po co mam robić? A tu chodzi o to, żeby wybrać sobie jedną rzecz. Nie? Jak słuchacie nas dzisiaj, to wybierzcie sobie. Jedno danie zjesz inne, pójdziesz inną drogą, albo nawet samochodem pojedziesz inną drogą. Nie w standardzie, w automacie. Wsiadam rano, wysiadam w pracy i nagle mówię, którędy ja jechałem? Nie mam pojęcia. Tak, tak, Przyjeżdżasz światła i nagle jakbyś siebie zapytał, a jakie było światło? No, wszyscy jechali, pojechałem. tak. No to teraz znowu, my wpadamy w nurt, czy mamy trochę tej momentu zatrzymania i powiedzenia, jakie było światło, jaka jest pogoda, co dzisiaj robiłem. Ja na przykład bardzo lubimy, mamy taką zasadę zawsze, że celebrujemy śniadania rodzinne. Mhm. Obiady różnie się zdarza, no bo są zajęcia dodatkowe, ale zawsze mamy rano to śniadanie. I wspólnie siadamy na śniadanie i to jest też nasz czas taki rodzinny pokazywania, kiedy jesteśmy tu i teraz. Nie rozmawiamy o szkole, o wyjściu, tylko to jest czas śniadania, czas wyboru, co zjemy. Też trochę odkrywania samego siebie, czego potrzebuje. Bo nawet takie proste śniadanie daje nam możliwość, że dziecko wybiera, zaczyna obserwować, że może wybierać to, co potrzebuje. Nie, że musimy wszyscy to samo. Nie, mam dzisiaj ochotę na kanapkę. Jem kanapkę. Mam ochotę na płatki, a to mam z kakałem, a to z takim. Oczywiście, że wymaga od nas czasami dodatkowej roboty, no ale powoduje to, że dziecko widzi, że ma prawo do siebie, nie? Do tego, czego ono akurat potrzebuje. Są na przykład dni, kiedy mówią, nie mam ochoty zjeść, zjem dopiero w przedszkolu. Jest okej. Ale Pokazuje, że ma zjeść śniadanie, bo będzie głodny, nie wiadomo co później będzie. nic się nie stanie. No, akurat z jedzeniem najdłużej przeżyjemy. Ja zawsze mówię, jak dziecko będzie głodne, to wróci. Ja, ja się śmieję, bo mam akurat dzieci, które jedzą i tu nie ma problemu. Ja raczej mówię, jak ktoś nas zaprasza, mówię, Janusz, jak nas zapraszasz, to miej coś w lodówce. Przykładem była moja chrzestna, która wzięła dwójkę moich dzieci i mówi, zrobiłam zakupy na 2 dni, kiedy one będą. Ja mówię, ciociu, Mhm. może zbraknąć. Wieczorem pisze mi SMS-a, Bartek, muszę rano wstać na zakupy, Braku. zjedli zapasy na 2 dni. Ale też są na przykład okresy, kiedy nie jedzą albo jedzą odrobinę. Mhm. Ale teraz, jeżeli ja, jako rodzic, będę mu kazał jeść, to pokazuje, że jego własne czucie ciała jest złe. Tak, A na tym mi zależy? No tak. nie, tak samo my. Też mamy takie momenty, że nie jemy. I nikt nas nie zmusza, nie? To jest Ale taki trochę. zjedz za mamusię, za tatusia, za dziadko Wie, i tak to jest dalej. ten element, kiedy rodzice okazywali nam miłość przez talerz, szczególnie mamy, nie? I to było kiedyś, ale my nie musimy tego powielać. Nie muszę przez jedzenie okazywać miłości dziecku. Nie? Jeżeli nawet nie jestem gotowy powiedzieć kocham, to przecież mogę przytulić, mogę pogłaskać, Tak. mogę zrobić śniadanie. Można wiele elementów zrobić, które pozwala. Natomiast ważny jest element, nie oczekujmy. No bo teraz, jeżeli ja zrobię śniadanie, Janusz, ty nie jesz? Jak śmiesz? Nie zjeść śniadania, którego ja przygotowałem. Nie? I znów rodzi się zamiast frajdy frustracja. A jeżeli ja przygotowuję śniadanie z taką otwartością, zapraszam, częstuj się, a ty w swojej czuciu mówisz, wiesz co, dzisiaj nie mam ochoty, super, posiedźmy. To może herbaty się napijesz. Jest Nie, okej. też nie chcę herbaty. No to
spokojnie, to po prostu pobądźmy razem, nie? Tak I to jest jest. ta otwartość, nie? Na siebie, na drugą osobę. Mhm. Jak pozwalamy, Tak. to jest wtedy okej, nie? Jak nagle ja stawiam. Czemu my się w ogóle denerwujemy? Bo ja mam oczekiwanie. No bo jeżeli ja cię zaproszę do stołu i ty nie zjesz, dla mnie to jest okej, bo ja jakby otworzyłem swoje serce, a ty bierz z tego, co chcesz, to jest okej. Ale nagle jak mam oczekiwanie, musisz zjeść to. Nie smakuje ci? No, I teraz ja muszę tłumaczyć, że smakuje. To dlaczego nie jesz? I to jest szantaże takie życiowe. tak, tak, Ale dokładnie, kochani, nie? tak ci troszeczkę wejdę w słowo. Nie wiem jak wy, ale ten mój dzisiejszy rozmówca to mnie wkurza jak cholera, tak prawdę mówiąc. Strasznie. Bo jest młody, ma kasę, nie musi do pracy chodzić na 6 rano czy na 7 rano. Mówi o dzieciakach, że ma dużo czasu na śniadania, celebrowanie, bo nie powiedziałeś o sobocie lub niedzieli, tylko każdy. Nie, w tygodniu, tak. Łatwo mu powiedzieć. No i tu dochodzimy do następnego aspektu. Proszę pana, ale żyję w innych warunkach, ja muszę zasuwać do pracy, to, tamto, siamto. Zaraz, ale każdy z nas miał tego typu różne historie. Ja też musiałem chodzić do pracy. E, Później przychodzi ewentualnie refleksja, zaraz, ale czy ja mogę coś z tym zrobić? A może zmienić pracę? A może nie pracować w tej pracy, w korpo na przykład, gdzie muszę być o 6 czy o 7, no obojętnie w zakładzie produkcyjnym, tylko może coś innego. Czy to, co robimy, faktycznie nam to służy? Mhm, Albo jeżeli nawet dzisiaj nie mam czasu na śniadania z dzieciakami, bo muszę do szkoły je, do przedszkola, to może właśnie ta sobota i niedziela będzie czasem dokładnie. po prostu święta rodzinnego, na które wszyscy będą czekali, no nie? Wiesz co, ja jestem zwolennikiem tych małych kroków, bo zmiana pracy to już jest duży element. Mhm. Natomiast ja zawsze mówię, to jest kwestia trochę przyjrzenia się tego, co dzisiaj robię, jak wygląda mój kalendarz, kalendarz mojej rodziny. Jeżeli to jest dla mnie ważne, to znajdziemy ten czas, bo to, co powiedziałeś, to mogą być weekendy. To nie może nie śniadania, bo rozjeżdżamy się godzinowo. To mogą być obiady, to mogą być kolacje, to mogą być podwieczorki, a to może być na przykład wspólne posiedzenie. To jest kwestia trochę zorganizowania, bo u mnie dzieciaki zawsze na 8 są odstawiane, bo mam młodsze, które chodzą do przedszkola, a starsze różnie, w zależności jak jest szkoła. Ale one nawet jak mają na popołudnie, to zawsze mówią, tato, tylko mnie obudź na śniadanie. I to jest kwestia, bo dzień mamy i wiadomo, że gdzieś około 7-8 godzin śpimy, czasami niektórzy mniej, to jest temat drugi do dyskusji. Mhm. Drugą część pracujemy i teraz możemy to zorganizować w ten sposób, że możemy to zamykać kolacjami, możemy otwierać śniadaniami, Mhm. znajdziemy przestrzeń. Tylko tu jest pytanie, czy moją wartością jest rodzina? Bo jeżeli ja z nimi nie siadam do wspólnego posiłku, to najprawdopodobniej nie są na dzisiaj moją wartością. I to jest też okej, bo tu nie chodzi teraz, żebym nagle mówił, to źle, jesteś okropny, że to nie jest twoja wartość. Nie, po prostu masz dzisiaj inne wartości. Mhm. Jedynie jest kwestia zastanowienia się, czy chcesz zmienić te wartości. Bo jeżeli jest ci okej z tymi wartościami, które jest, to w porządku. Tylko to, co rozmówiliśmy, nie oszukuj się, nie? Nie próbuj na siłę jeść wspólnych posiłków, jeżeli wartością nie jest rodzina, Tak. nie? Bo to jest prowadzi do zakłamania, rodzina to widzi, bo ty siadasz do tego Jesteśmy śniadania. sztuczni, to nie jest prawdziwe. Tak. I pokażmy wtedy, okej, zobacz, moimi wartościami są takie i tak samo. To nie jest, jak mam rodzinę i moją główną wartością nie jest rodzina, to jest coś złego. Nie. Możesz pokazać, że wykonujesz swoją pracę uczciwie, że wykonujesz swoją pracę z zaangażowaniem i na tych elementach pokazywać dzieciom, słuchajcie, tak wygląda zgodność ze swoimi wartościami. Każdy ma różne. Mhm. Nie? Jeden pracuje na etacie, mówi, jest super, drugi pracuje, własna działalność, ktoś się odnajduje w korporacji, ktoś w zupełnie jakimś takich twórczych, doskokowych. Ja na przykład Mhm. przez swoją dynamikę lubię projekty. Czyli w coś wchodzę, trwa to chwilę, tak jak mam konferencję, nie? Organizuję do konferencji, Mhm. koniec. Ja Mhm. organizuję kolejną albo zajmuję się innym projektem, ale też potrzebowałem czasu, żeby to odkryć. Ja na przykład się nie nadaję na etat i robienie ciągle tego samego. Nie, bo ja to po pół roku już mam dosyć. Na góra po pół roku. I, i to jest znowu spojrzenie na siebie, zobaczenie w czym się czuję dobrze. No bo
Oczywiście, że rodzice, którzy byli wychowywani w pewnym kanonie, mówią, no najlepiej jakbyś był na etacie. Mhm. Ale oni też się uczą, edukują, mówią, okej, nie rozumiemy tego, co robicie, ale ważne, że wam to pasuje. I teraz przez to, że byłem wytrwały w swojej drodze, rodzice też się zmieniają, Tak. nie? Czego się Bo nauczyli. no dokładnie. Tak. O ile byli oczywiście otwarci. Ale ja zawsze mówię to z drugiej strony. Nie? Bo jeżeli ktoś nie jest, to tak samo jak ktoś przychodzi na moją konferencję, którą organizujemy, gdzie prelegenci dzielą się swoimi własnymi historiami z życia, to ktoś może powiedzieć, ale smęty. Albo co on w ogóle opowiada? No pewnie, że tak. Natomiast jeżeli jego nie rusza historia drugiego człowieka, który miał sytuację, no to ja nie wiem, co go może ruszyć. Nie? Bo to nie są. Na naszej konferencji Uwierz w siebie nie mówimy o książkach, o tym, słuchajcie, tam jest napisane, tylko mówimy, ja to przeżyłem. Mhm. Możesz mieć podobnie, możesz mieć inaczej, ale skoro ja to przeżyłem, ja sobie poradziłem, to zobacz, też możesz sobie wdrożyć pewne elementy. I ja się śmieję, że jesteśmy tymi zwykłymi ludźmi na konferencji po to, żeby pozostali, którzy są na publice, mogli powiedzieć: kurczę, przecież ja nawet lepiej gadam niż ten człowiek. I jeżeli nawet nie z tej strony, no fajnie, może sobie poradzę, to trochę z takiego ukucia w bok. No, ja mam przedsiębiorstwo, on jest tylko na etacie, gada kiepsko, ja lepiej gadam. I nagle taka refleksja, ale ta osoba sobie poradziła, a ja ciągle tkwię. Mhm. Więc tu uderzamy jakby z tej strony, albo okej, fajnie, jest mi bliska osoba, spróbuję, albo z tego elementu trochę niewygody i ten element czasami jest mocniejszy. No bo jak coś nas uwiera, jak takiego człowieka uwrze, że kurczę, no przecież ja naprawdę bym to zrobił lepiej, to mu bardziej nie da spokoju niż o, była cudownie, piękna konferencja. Nie, on się budzi rano i tak będzie, kurczę, no, Jak to albo nazywa? ja wystąpię, Właśnie albo coś zrobię. zapładnianie mózgu. Czasami Tak. to zapładnianie boli, bo człowiek dostanie mocny impuls i wtedy kurczę, to jest takie coś, że jest niezgoda na to. No i Mhm. właśnie bardzo dobrze, że jest niezgoda na to. Tutaj poruszyłeś taką ciekawą, znaczy taki pewien ciekawy aspekcik, który do mnie dotarł, bo załóżmy, organizujesz te właśnie konferencje Uwierz w siebie. No najbliższa będzie, od razu zdradzę pewną tajemnicę, Siedlce. Oj, nie, już tutaj jesteś, nie, wiesz, powiem ci, że tu się tempo rozwija. Pierwsze Mamy będzie się wycofać? 30 maja, bo to tydzień wcześniej. Robimy w Osada Popowo, to jest koło O, Włocławka. Za tydzień będzie wtedy 6 czerwca Siedlce, Siedlce. a Mhm. już do końca tygodnia ogłosimy termin na Szczecin we wrześniu. No proszę bardzo, super. Ale mnie w tej chwili obchodzą Siedlce, jestem Podlasiak w ogóle. Do Siedlec mam jakieś 110 chyba kilometrów, czy coś takiego, więc już tam będę, to wiadomo, bo żeśmy obgadali sprawę. Tak, będziesz też dzielił się swoją historią. I tam między innymi wyobraźmy sobie, że wychodzi taki pan Janusz Dąbrowski, autor 22 książek, garnitur, muszka ewentualnie, i w ogóle, i w szczególe. I ci inni siedzą, o kurde, temu facetowi się udało, ja cię nie mogę, ładnie wygląda, mimo swojego wieku, przyjechał super maszyną, książki ma, wystawia na scenie, zakładam, że będę dobrze mówił, ładnie mówił, nie będę i tak dalej. O, ten to nie, ja to nie dam rady. No i właśnie, moim celem to będzie pokazanie, bo nie wiem, czy będę w garniturze i pod muszką, pokazanie, że każdy może. Każdy Dokładnie tak. może, bo każdy ma swoje doświadczenia, każdy poniósł masę porażek i wręcz klęsk. I to, co odpowiedziałeś, tutaj w swoim tym zajrzę do siebie, jeszcze tutaj do ściągaweczki, że jedyną przegraną w życiu jest moment, kiedy rezygnujesz. Mhm. To ja w tym momencie, ja czasami prowokuję ludzi takich, którzy już mi się nic nie chce, to, tamto, tamto, wamto. Miałem tak z uczniami nieraz, bo uczyłem w szkole, więc ja mówię, tak, już rezygnujesz? To go raz, nie ma żadnej reakcji, drugi raz, trzeci raz i widzę taka złość,
Ja mówię, co? Chciałbyś się oddać, co? No to już. Teraz się budzi tobie chęć do życia. Więc takie bardzo brutalne może metody, no ale jedna z metod, bo mógłbym, no chłopczyku, ale dasz sobie radę i w ogóle i tak dalej, i tak dalej. Nie. Czasami trzeba po prostu mocniejszy jakiś impuls wtłoczyć, żeby to zadziałało. Miałeś takie doświadczenia? Wiesz co, jak najbardziej, zaraz też opowiem, natomiast to, co powiedziałeś, fajną rzecz. Porażką jest rezygnacja. Mhm. Tylko ja też mówię o pewnym niuansie, bo są momenty, w którym czuję w sercu, że to nie jest moja droga. I trzeba odpuścić. I to wtedy nie jest rezygnacja. Tak, tak, To jest dokładnie. decyzja o Mhm. pójściu inną drogą. Nie? Więc to jest najgorsze, kiedy ja pozwalam, rezygnuję, czyli mówię, no dobra, no Janusz, to powiedz, co ja mam teraz zrobić. Nie? I Nie pytamy wiem. Janusza, pytamy jakiegoś mentora, pytamy wróżkę i znowu na zewnątrz robimy. A wszystko jest w nas, nie? Ja też wiele razy miałem, też się zastanawiałem, jak z kolejnej pracy rezygnowałem, albo nie zgadzałem się z wartościami, gdzie były i mówię, no nie, była decyzja, że ja tak nie będę robił. I też tak się siadałem i mówię, kurczę, znowu? I to było znowu teraz zapytanie, nie na zewnątrz, nie szukanie, o, bo ci źli tamci, bo coś tam, tylko co jest we mnie, co mi w danym modelu nie pasuje Mhm. i wyciągnięcie, czego ja potrzebuję. I stąd się zrodziło to, że ja lubię pracować projektowo, że nie lubię dokumentów. No to deleguję pewne rzeczy, nie? Nie męczę się z dokumentami, nie? To się śmieję, że przygotowałem się świeżo rano fakturę. No i oczywiście źle wpisałem. Na szczęście po drugiej stronie była 20-letnia księgowa, która mówi od razu: Bartek, chyba się pomyliłeś. Dobra, już poprawiam, nie? Ale to są te elementy, nie? I ja, co mogę, deleguję z takich rzeczy. Mhm. A zajmuję się tym, co jest dla mnie fajne, co jest. Mhm. Ja na przykład nie oddam nikomu rozmów z przyszłymi prelegentami. To tak Mhm. jak z tobą jeszcze odniosę się do tej historii, co powiedziałeś, gadaliśmy, ale masz powiedzieć o swojej historii, o swoich sukcesach, ale też to, co nie poszło. Tak, Bo ty masz na tej konferencji być bliski tym ludziom. tak. Nie powiedzieć dzisiaj z perspektywy super, mam 22 pozycje książkowe, ale powiedzieć, jak do tego doszło. Pogadać o tym, ile jakaś książka leżała w biurku, zanim się pojawiła, ile Nie czasu. umiem, bardzo, nie. To nie było tak. Od razu miałem wiedzę, od razu wiedziałem, jak pisać, od razu wydawałem, od razu się sprzedawały w milionach egzemplarzy. Wszystko to, wiesz, ja tu się już z tym urodziłem. No widzisz, jesteś jedynym szczęściarzem. I, I to jest magia tej konferencji, bo to, co ja powiedziałem, 28 zrobiliśmy pierwszą Uwierz w siebie i z tego się narodziły 4 lokalizacje. Mm, Ludzie wracają, mówią, wow, to jest to, co potrzebujemy, nie? Potrzebujemy drugiego człowieka, który właśnie jest ludzki. Nie mhm, pokazuje, mówi jedno, a robi drugie. mhm. Mówi ci, o, tak, 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 rób, a potem jak go pytasz, podoba mi się zawsze, mówi, no słuchaj, alkoholu to nie tyka, jest zły. A potem widzisz zdjęcie na imprezie, gdzie siedzi sobie z alkoholem. No to mamy wtedy taki dysonans, nie, do tych ludzi i to w wielu rzeczach. Mówi ci jedno, a potem się okazuje, że nie prowadzi kalendarza, ale tobie mówi, słuchaj, wszystko zaplanowane, wszystko wpisane. I my dzisiaj już mamy przesyt mówienia nam, co mamy robić. Tak. To jest fajny moment wrócenia do siebie, do swojego serca. Trochę, ja też na przykład jestem odcięty od telewizji, nie czytam prasy, nie oglądam telewizji. Oczywiście, że docierają do mnie pewne rzeczy, nie? Ja w ogóle patrzę, mówię, już jest wiosna, cena paliwa powinna na dieslu maleć, no bo oni tam tego dodatku nie dodają, nie? To tak kiedyś pamiętałem, że zimą Mhm, dodają mhm, dodatek, jest mhm. droższy. I mówię, może jeszcze będą mrozy, jeszcze dodają, dlatego cena idzie w górę, a nagle mi ktoś mówi, że sytuacja na świecie jest inna. Tylko 7 z pytanie, groszami paliwko. tak, wiesz, Napęd. ale czy ja mam na to wpływ? No nie mam. To teraz pytanie, mam żyć tą sytuacją? Mam żyć w stresie? W nerwach? Po co? Ale to takie fajne, ale wiesz, bo muszę się nawkurzać, nawsadzać. Albo ci, albo tamci są winni i tak dalej, i tak dalej. No, Ale i mi ja, to pomogło, ale bardzo mi to pomogło. no widzisz, ja jestem po tej stronie takiej otwartości, pozwolenia.
nie wpływania na to, co nie masz, nie? I gdzieś widziałem jakiś rysunek, ja nie mam oczywiście do nazwisk z głowy, ale pokazane takie, o, wielkie koło i to jest to, co spodziewasz, że się złego wydarzy. A teraz ten taki malutki skrawek tu, to jest to, co rzeczywiście się wydarzyło. Mhm. Tylko po co my się zajmujemy takim, bo Tak, się wydarzy, jak to jest tyle, tak, tak. faktycznie, nie? A pomijając jeszcze, że na wiele tych sytuacji nie mamy wpływu. No bo jak patrzymy w kontekście nawet pracy, gdzieś zatrudnienia, zarobków, to nie mam wpływu na to, że firma plajtuje. Bo się wydarzyły sytuacje rynkowe. I czasami się Oczywiście. martwimy rzeczami takimi, które powodują w nas stres, zamykają nas kreatywność. To jest to, co mówisz, dzieci nas uczą. Ja też pokazuję synowi, mówię, zobacz, rozgrywał turniej 1-1. Stracił jedną bramkę, drugą zdenerwował się i przegrał. Mówię, zobacz, nie kiwałeś, dlatego że przeżyłeś. Byłeś w stresie, zablokowało ci się wszystko. Nie potrafiłeś kiwać, nie wiedziałeś, jak masz zagrać, nic. Po Mhm. prostu tracił piłki, jakby pierwszy raz miał piłkę przy nodze. I on wtedy mówi, no faktycznie, nie? Tak samo jak na przykład gramy razem i przyjdą emocje, no to on obserwuje, że i te emocje opanowują, to zamykają nam się w głowie wszelkie opcje możliwości. W szachach najlepiej. Grasz w szachy, tracisz królówkę i jeżeli się nie uspokoisz, to przegrasz partię. Dokładnie o to chodzi. Nie? Tak. A jeżeli jestem spokojny, czyli nie dopuszczam do siebie tych informacji, które się dzieją, jeżeli nie potrafię, to odcinam się, nie włączam, nie oglądam. Ja też na przykład byłem na bieżąco z wiadomościami, z polityką i potem sobie tak siedzę i mówię, Po co? po co? Nie? Czuję wewnętrznie gdzieś tam, Tak, ojej, bo ten, wiadomo, z kimś się zawsze sympatyzuje, bo moja partia, bo tamci na tam. Ale czy ja mam na to wpływ? tak. I po co mi to jest, nie? Ja się też, słuchajcie, łapię na tym, bo wkurzają mnie jakieś tam głupie komenty, głupie według mnie oczywiście, Mhm, czy takie, czy siakie. Czasami jeszcze coś tam odpalę, jak już nie mogę wytrzymać, bo muszę, bo się uduszę, ale później z kolei, czasami zaczynam coś pisać, ale po co? Zostaw to człowiek. Po co mam angażować moją energię? Wywalam to, anuluję, koniec, kropka, bo nie ma sensu. Mam się zająć po prostu sobą. E, I tutaj z kolei, słuchajcie, pochwalę się. Odkryłem, to już było sporo latek temu, odkryłem pewną prawdę, że trzeba być egoistą. Jak to egoistą? Panie Nuszu, co pan tutaj się pan mówi o rozwoju duchowym i pan nas namawia do tego, żebyśmy byli egoistami? Tak, jak najbardziej. Tylko mówię, są dwa rodzaje egoizmów. Jest egoizm negatywny. Ja nieraz to powtarzam wam. mhm, Tylko i wyłącznie ja. Jest egoizm pozytywny. Przede wszystkim ja. mhm. Na zasadzie bliższa koszula ciału. Kochaj bliźniego swego jak siebie samego. Bo co innemu dasz, jak ty nic nie masz? Dokładnie. A więc o co chodzi? A więc i to, co mówisz, Bartoszu, że czyścić jakby przedpole w związku z tym, czyli być egoistą, tym pozytywnym, nie dawać się wpuszczać w maliny, czyścić, mówię, przedpole, żeby to było czyste, żebym fajnie żył. Bo jeżeli wejdę na obce tereny i tak dalej, i tam będę kogoś jeszcze musiał obsztorcowywać, że on niewłaściwie swój ogródek prowadzi, załóżmy, no to przecież będzie bez sensu. Co to mnie może obchodzić, tak prawdę mówiąc? Jak to było w kabarecie moralnego niepokoju? Wsadzę go do okna życia, żyj po krako, tak? Na tej zasadzie. Czyli dajmy innym żyć, ale żyjmy własnym życiem. I to jest podstawowa sprawa, no nie? Wiesz co, bardzo mi się podoba ten przykład taki w kontekście, jeżeli powiesz coś, co mnie ma zaatakować, ja zacznę od słów rozumiem, masz do tego prawo, Hmm. to nagle tobie się okazuje, ale jak, on miał mnie tutaj? A jak powiem, Janusz, nie masz racji, ja ci powiem jak żyć, no to ty już jesteśmy gotowi, zbroja, miecz, jedziemy, nowolanka, nie? Albo bokserska. No ale jak nagle okazuje zrozumienie, okej, masz do tego prawo. I tak samo to, co mówiłeś o czyszczeniu przed tego przedpola. Trzeba też być w takiej otwartości, że pewne osoby się od nas oddalą. I to jest też okej.
Nie chodzi o to, nawet to, jeżeli to jest rodzina, najbliżsi. Jeżeli on czuje, że to nie jest już ten czas nasz podróży razem, pozwólmy. Pewnie jeszcze wróci, pewnie się jeszcze nie raz spotkamy, ale czasami zostawienie tej przestrzeni na to, żeby dana osoba nieco się oddaliła od nas, pozwala jednej i drugiej stronie spojrzeć w nowy sposób. Mi się podoba, jak w internecie gdzieś tam hejtują mnie, ja zawsze mówię, o, hejtują mnie, czyli robię dobrą robotę. I ja zawsze zaczynam, na przykład dziękuję za podbicie postu, albo co masz na myśli? Nie, ciekawe swoje. Oczywiście, jeżeli to jest kulturalne, jeżeli ktoś przeklina, to ja Mhm. tylko raz ostrzegam, mówię, słuchajcie, trzymamy poziom, trzymamy język. Tak, Jeżeli ktoś mówi, a bo oszukujesz, mówię, okej, to powiedz mi, w którym miejscu, w którym miejscu, tak, na tak, jakiej podstawie, nie? Jaką ty masz wiedzę, która tak, pokazuje to, że coś mówię nie tak. I tak. nagle się okazuje, że nie odpisuję. Koniec. Ja podobnie mam. Miałem takie komenty czasami pod moimi audycjami. Gada, gada, ale nie mówi, kurczę, jak to zrobić. I taka osoba nawet nie przeczytała tematu Mhm. audycji, czyli jeżeli zamieściła taki koment, gada, gada, ale nie mówi jak, no więc jak grzecznie, a przepraszam bardzo, czyli biorę, kopiuj, wklej, jaki Mhm. jest temat tej audycji? Czy ja miałem mówić o tym, że coś tam, ja powiem o tym, jak to się robi i tak dalej? Nie. No więc brak uważności, albo to zwyczajna złośliwość, musi się wywnętrzyć, no bo przecież ktoś musi być winny, koziołek ofiarny, nie jeden w dodatku i tak dalej, i tak dalej. Zresztą A, mi się podoba takie spojrzenie na tą osobę komentującą, że ona ma pewne wyzwania w życiu. I mhm, dzięki temu, że mi napisze ten komentarz, który totalnie nie robi mi nic, to ona sobie ulży. I może dzięki temu swojej żonie, swoim dzieciom nie wyżyje się na nich. mhm, Ulżył sobie w internecie, czy ulżyła. mhm. Na mnie to nie wpływa, a cieszę się, że mogłem jej otoczeniu pomóc, że wyleje trochę tej frustracji mniej. Natomiast ja zawsze patrzę, że to jest po prostu człowiek, który jest trochę nieszczęśliwy, nie? Tak. Bo jeżeli dostrzegamy złe rzeczy, no bo patrząc po ludzku, jeżeli ktoś robi coś innego, ktoś robi inny koktajl, inne jedzenie, to patrzymy bardziej zwykle z taką otwartością. O, ja robię tak, ty robisz tak, albo robimy z tego samego przepisu, a Mhm, smakuje inaczej. mhm, mhm. I nie mówię, o, źle robisz, tylko jestem ciekaw. Jak to się wydarzyło? Jeżeli wprowadzimy w swoje życie taką ciekawość drugiej osoby, nie na zasadzie, że ktoś mówi o rozwoju duchowym, energetyce, albo tym, że ciało to nie jest wszystko, to ja się nie zamykam w sobie, tylko mówię, okej, ja mam inne spojrzenie. Albo takie otwartość, zaciekawienie, a może ta osoba ma inne doświadczenie. Bo często jest takie jak z dziećmi rozmawiać, to co mówi znowu przykład dzieci, które pokazują. Jak one mają ze sobą jakąś kłótnię, to siadamy i rozmawiamy. Zobacz, ty mówisz o tym, ty mówisz o tym. Rozmawiacie o podobnych rzeczach, tylko nazywacie to w ten sposób, że się rodzi konflikt. Mhm. I nagle się okazuje, że mogą powiedzieć, a faktycznie. Ostatnio przychodzi do mnie córka i mówi, tato, ja znalazłam trzecią zabawę, bo się nie mogliśmy dogadać, w co się bawimy. No proszę. Czyli znalezienie, nie? Pokazuje, Tak. też właśnie tłumaczymy, nie? Ale zobacz, dzieciom tłumaczymy, mówimy, słuchajcie, znajdźcie rozwiązanie, a potem my dorośli, nie da się. No ja nie dam rady, nie? Nie myślę znowu, blokuję się, emocje ograniczają mnie. No dobra, skoro mam takie wyzwanie i w życiu są różne wyzwania, ale jeżeli siadam do tego, co mogę zrobić, to patrzę w kontekście możliwości, w kontekście rozwiązań. Czyli moje ciało jest pozytywne, Mhm. otwiera się, umysł szuka, ok, co mogę zrobić? Czyli mam szansę sobie poradzić. Ale jeżeli mówię, że nie dam rady, no to się zamykam, to już jakby trochę tak jak No to ten anioł, nie? koniec. Mówi, słuchaj, nie da rady, nie? Połóż się do trumny i czeka na śmierć. No ale ja nie mam kasy, żeby kupić trumnę. To zarobić. No. Ja tutaj fajnie mówisz, bo w gruncie rzeczy mówisz o niepoddawaniu się i o nierezygnowaniu. Tak. Ja ciągle często jestem po prostu taki trochę maruda. E, Dorosły smerf maruda, no, widzicie, nawet na niebiesko i jagódki są niebieskie, o, smerfy. Więc mówię, kurczę, leży ci na drodze drzewo, jedzie samochodem, wywaliło się, no, Mhm. bagan był czy coś. Co masz zrobić? No, siedzieć i płakać. Nie wiem, przetnij je, przeskocz je, podkop się, podpal je, wymyśl coś.
Zadzwoń po straż pożarną, 112 ewentualnie i tak dalej, i tak dalej. Zrób coś, ale nie stękaj. Chyba, że, ale ja wszystkie rozwiązania już, naprawdę wszystkie, no tych rozwiązań we wszechświecie jest cała masa. Oczywiście jest to pewna metafora. A więc Co nie. te metafory, słuchaj, metafory są ważne, nie? Mhm, Tylko właśnie, w momencie metafory drzewa, okej, to już mi przychodzi ileś pomysłów, mhm, ale nastawiamy się na rozwiązanie. No to nastawmy się, że tym drzewem jest nasze wydarzenie i tak, też szukajmy rozwiązań, a nie na zasadzie, tak, no tak, z drzewem to ci łatwo powiedzieć, tak, bo jest tyle rozwiązań, a ja tak, na przykład mam wyzwania finansowe i tu nie ma tak, sposobu. Jest kryzys, jest źle i w ogóle no to jak idę w tym kierunku, no to siedzę w tym aucie i tak, czekam, nie? A tak, może, że tak powiem, samo się przeniesie. tak. I tutaj znowu dochodzimy do tego syndromu, takiej niewiary w siebie, takiego poddawania się. Też kiedyś napisałem taką książkę, jedną na temat MLM-u. e, Jak odnieść finansowy sukces w naszym programie, w tym programie, który ja robię i tak dalej. I mówię, że popatrzcie, wielu ludzi przyjeżdża na jakieś szkolenia i tak dalej. Już tam są, wiecie, podekscytowani, wszystko ładnie, pięknie. Ja mówię, no i dobrze, przyjeżdżasz do domu i co? I spotykasz tego przysłowiowego świagra i po 5 minutach mowy świagra robi się taki mały, że wejdziesz na stojąco pod najniższy stół, pod twoją ławę. Czyli twoje nabuzowanie, to pozytywne emocje rozpadło się. Pytanie dlaczego? Co się zmieniło? Bo spotkałeś człowieka, który nie ma zielonego pojęcia o czymś i dlatego ja mówię, ludzie, kochani, to jest dla każdego z nas. Ja sobie to ciągle mówię. Umiem, potrafię, jestem zdolny. Wszystko jest dla nas możliwe, bo jesteśmy stwórcami, boskimi istotami. Jeżeli się komuś to nie podoba, no to co mówię, no to w porządku. Ma prawo się nie podobać. Natomiast ja wiem z własnego doświadczenia, jesteśmy kreatorami, jesteśmy stwórcami, nie odtwórcami wyłącznie. Możemy. Umiem, potrafię, mogę. Podstawowe takie zasady. I to jak nam wmawiano przez całe życie, że nie potrafisz, nie umiesz, głąbem jesteś, no to też myśmy w to uwierzyli, więc być może trzeba zmienić teraz płytę, ten twardy dysk, Każdy. inne nagranie, no nie? No. Posłuchaj, Bartoszu, bo zaraz będziemy niedługo kończyć, za parę minut, bo prawie godzinka, To ja tylko ale jeszcze dorzucę ten element, który tak, tak, podałeś, bardzo tak, fajny. Dopowiem jedną rzecz, bo często jest tak, wraca i traci tą całą energię, bo z kimś innym porozmawia, dlatego że to nie płynęło z jego serca. Nie? Czyli tak, pojechał na tak. konferencję, mówi, dobra, ja chcę jak oni, Mhm, ale znowu na zewnątrz. I wracam, potem znowu na zewnątrz jest druga mhm, osoba, która mówi, mhm, w coś ty się wpakował. I znowu wszystko jest na zewnątrz, a ja ciągle nie wiem, mhm, czego moje serce pragnie. mhm. I póki nie będę wiedział, to tak właśnie będzie jak chorągiewka na wietrze, nie? Tak, Jak zawieje, ci zawieją, to tak, ci zawieją, to tak. No i póki się tego nie uporządkuję, czyli nie zatrzymam, nie spojrzę na swoje serce, no to właśnie tak mam, nie? Wzrost, spadek, tak. lewo, prawo. Tak, takie powiedzmy meci peci, ja to nazywam właśnie meci peci, takie flaczki, te kluseczki na oleju i tak dalej, i tak dalej. Biblia o tym mówi, no ja studiowałem sobie Biblię na własne potrzeby, bo byłem ciekaw, co tam takiego jest. Nie na klęczkach, tylko byłem ciekaw. No i między innymi tam jest taki fragment, że obyś był zimny albo gorący, a ponieważ jesteś letni, to wypluję cię z moich ust. Bądź albo tu. Tak. Zdecydowany. A to można na własnym przykładzie zobaczyć. Jak jest noc i weźmiesz sobie świeczkę i idziesz przy tej świeczce, to jest dobrze. Teraz jak weźmiesz osobę, która idzie przed tobą, a ty się oddalisz troszeczkę, czyli ani nie jesteś w świetle, ani w ciemności, to się potykasz, bo ani nie widzisz od światła, ani twoje oko się nie przyzwyczaiło. Z kolei znowu jak jesteś z tyłu, gdzie już to światło świecy nie dociera, to znowu widzisz dobrze, bo nasze oko przyzwyczaiło się. Mhm, Najgorszy jest ten środek, kiedy ani nie daje mi światła świeca, ani jednocześnie moja akomodacja oka nie pozwala mi widzieć, kiedy jest ciemniej. mhm. Nie? I to jest ten środek, a niestety większość z nas jest w tym środku i potyka się o pierdoły,
bo nie potrafi się zdecydować, czy chce iść w tą stronę, Tak, czy w tą tak. stronę, nie? Brak I decyzji. znowu nie kojarzyć, nie? Mhm. Światło to jest dobra strona, ciemno to jest ta zła. Tak, ale z drugiej strony też jest takie filozoficzne powiedzenie, czym jest ciemność? Brakiem światła. Mhm, No więc rozświetlajmy własne przestrzenie. dokładnie. Oczywiście znowu mówimy o pewnej metaforze. No widzicie, spotkaliście dwóch pięknoduchów. Młodego, który jeszcze nic nie wie o życiu, i tego starego, który życie przeżył i pewnie już mu się tam mózg lasuje. Jeżeli ktoś tak zechce myśleć, to niech sobie myśli. Pewnie. Ale w każdym razie my wiemy, o co chodzi i wy, kochani, też wiecie, o co chodzi. Pierwsza zasada, nigdy się nie poddawać, szukać rozwiązań. Zapraszamy was dlatego po prostu na event Uwierz w siebie. Nie mówiłem uwierz w ducha, uwierz w siebie. Siedzi. Tak, dlatego że słuchajcie, nie ma istot beznadziejnych, żaden z nas nie jest beznadziejny, to jedynie ci ludzie, którzy ewentualnie o nas mówią, próbują nam to wtłoczyć. Natomiast my jesteśmy niesamowitymi istotami. No miałem naprawdę ogromne szczęście, że właśnie dzisiaj robimy to nagranie z Bartoszem, bo bardzo dużo nas łączy w tym momencie. Podobne myślenie, podobne postrzeganie. Nigdy się nie poddawać, nigdy nie rezygnować. Nawet jeżeli rezygnujemy z jakiegoś planu, bo to, co nam w duszy po prostu Mhm. nie gra nam, no i koniec, to nie jest moje. Słuchajcie, no skaczę troszeczkę z tematu na temat. W 2019 roku, dokładnie 9 stycznia, rozstałem się z ludźmi, z którymi współpracowałem przez wiele lat, przez 8 lat, dla których robiłem wykłady, wielogodzinne i tak dalej. Rozstałem się. Dlaczego? Bo już mieć tutaj czułem ból, bo to już nie było moje. Bo widziałem, że oni idą inną zupełnie ścieżką, czy dobrą, w tej chwili nieważne, nie pasowało mi to zwyczajnie. I trzeba było podjąć decyzję, albo zostać i dalej w tym bagienku, w tym, czego nie czuję, czy ewentualnie się rozstać. No ale w ten sposób też przez kilka lat, że tak powiem, byłem w takim kosmosie, w stanie nieważkości, że tak powiem, ale ciągle mówiłem, nie będę robił to samo, tylko nie tak samo. I wiem, że przyjdzie ten czas. I ten czas właśnie przyszedł później. Po kilku latach, chyba po 4, prawie po 4 latach. Po prostu spotkałem zupełnie innych ludzi, którzy inaczej myślą, więc nigdy nie traćcie nadziei. I tak z mojej strony takie kończące słowo, a zaraz Bartek swoje. Kiedyś w bardzo trudnej dla mnie sytuacji, bardzo trudnej, szukałem jakiegoś słowa wspomożenia dosłownie przez cały dzień. Rzut oka do gazety, może coś się pojawi, może gdzieś tam w telewizji, może w radio, może ktoś powie. Nic. Dopiero wieczorem w domu włączyłem telewizor, to było wiele lat temu, program numer 2, że tak powiem, końcówka filmu widziałem na pasku, jakiś film z Costnerem, Ważka, Dragonfly, z angielskiego to był. O, z Costnerem to pewnie fajny film, a to było ostatnich kilka minut. I nagle pada mi z ekranu, padają słowa: ufaj i miej nadzieję, to wiara nas prowadzi. I to było, słuchajcie, przesłanie, które ja nieraz wpisuję jako, znaczy wpisuję do moich książek, bo ktoś kupuje i panie Nuszu, to niech mi tam wpisze pan jakoś coś tam, coś tam. Więc ja nie piszę tylko, że tam Janusz Dąbrowski i tak dalej, ale wpisuję i czasami czuję i słyszałem już parę razy, mówię, Boże, skąd on to wiedział, że Boże, tak tego potrzebowałem, no bo to się ściąga być może z pól. A więc ufajcie i miejcie nadzieję, to wiara nas prowadzi w to, co wierzycie. Uwierzcie w siebie. Hasło eventu, tak? Dokładnie tak. Ja mówię jedną rzecz, bo każdy z nas ma wyjątkową historię, niepowtarzalną, która nikt inny nie ma. Mamy swoje dary, skarby, którym możemy się podzielić ze światem. Jeżeli tego nie zrobimy, to nikt tego innego nie zrobi. Dlatego jak ktoś do mnie dzwoni czy rozmawia i mówi, wiesz co, ja nie wiem, czy mam historię. Ja mówię, zobacz, po 3 minutach rozmowy mówię, zobacz, to. On mówi, naprawdę? No Bo ale my ja, trochę ja. nie doceniamy tego, co przeżyliśmy, nie? To jest ten taki moment, kiedy ja też wiele razy miałem w swoim życiu taki moment, przecież to jest oczywiste. Potem z kimś rozmawiam i ktoś mówi, wow! Ja wtedy mam refleksję,
Kurczę, no dla mnie to jest oczywiste, proste, a ktoś nagle mówi Mm, wow, mm, nie? Bo są rzeczy, które dla nas już są nam znane, jesteśmy z tym obyci, wydaje się, że każdy to wie, a nagle się okazuje, że z tej historii powiedziane słowo, powiedziany sposób, w jaki sobie poradziłem, trafia do tych ludzi. Ja mówię, wyjdź na tą scenę z jedną intencją: poruszenia jednego serca. mhm, Każde następne serce jest bonusem, mhm. a Czyli, naprawdę na sali 100-150 osobowej trafisz do jednego serca. czyli, Trafisz do niejednego, ale to jest ta perspektywa, która daje nam taki spokój. Ja chcę trafić tylko do jednej osoby. mhm, A potem po prelekcjach nagle się okazuje, podchodzą ludzie, dziękują, mhm, piszą komentarze, gdzieś te relacje się łączą, nie? mhm, I to jest piękne, nie? I to jest cały urok tego eventu, że to nie jest mówienie, jak masz żyć, to jest pokazywanie historii ludzi, mhm, nie? I wszystko staje się wtedy takie prostsze, takie piękne. I potrzebujemy tego. Historii drugiego człowieka, który sobie poradził, i odbudowania tej naszej wiary. Bo my przez te drobne rzeczy, ja mówię, mówimy sobie, ok, dzisiaj nie piję kawy, po czym piję tą kawę, ładuję sobie minusa. Mówię, ok, dzisiaj postaram się rozmawiać z dziećmi, nie krzyczeć. Wchodzę do domu, krzyczę, znowu sobie ładuję minusa, nie? Czyli z drobnych rzeczy zbiera nam się taka kupa minusów i potem ja mam wrażenie, patrząc przez ten pryzmat, nic nie potrafię. I mhm. teraz znowu, odwrócenie w drugą stronę jest dokładnie tak samo proste. Czyli jeżeli dzisiaj mówię nie piję kawy, to jej nie piję. Albo nie mówię w ogóle tego, nie zakładam sobie, jeżeli wiem, że jestem uzależniony od kofeiny i tak nie dam rady, to robię co innego. Dokładam sobie 2 szklanki wody w ciągu dnia, albo jedną nawet. Mhm. Czyli zaczynam robić małe rzeczy, które budują mi ten plus. I nagle się okazuje, że sterta minusów jest tej wielkości, bo plusy są takie. I Tak, mówię, okej, zdarzają mi się wpadki, ale w większości sytuacji sobie radzę. I to jest to pokazanie tym, którzy patrzą z perspektywy tej kubki minusów, nieudanych małych kroków codziennych, na konferencji ludzie słyszą, można małymi krokami się tak, odbudowywać. tylko małymi krokami, step by step, jak się to Tu, mówi. tu nie chodzi o nagle, dobra, ja teraz nie robię tego. Jedną małą rzecz. Przyjdę i powiem miłe słowo mojej małżonce. Ona może być zdziwiona. Przyjdę i ją przytulę. Nagle się okazuje, ona patrzy, coś się stało? I ty nagle masz refleksję, no tak, ja od 5 lat na przykład nie przytuliłem swojej partnerki, swojej Tak, małżonki. tak. Przytulasz nagle dziecko, a dziecko tak patrzy na ciebie, Tata, dobrze się czujesz? dobrze się czuje? No dokładnie, nie? Bo nie robiłem tego. Ale Tak. też pozwólmy sobie na to, że jeżeli ja robię nowe kroki, to ktoś się może dziwić i ma do tego prawo. I tyle. I po prostu je róbmy, otwierajmy i patrzmy, co nam leży. Tak. Nie? Takimi małymi plusikami, małymi drogowskazami zmierzajmy w tą stronę, w którą chcemy. I to jest to, co pytałeś na naszym początku rozmowy. Jak tą drogę stąd pokonać tu? Tymi małymi, pozytywnymi rzeczami, Mhm. zgodnymi z naszymi wartościami. Tak. Rodzina to rodzina, praca to praca, sukces to sukces, bycie autorem to bycie autorem, ale na 100%. Nie na zasadzie, no, chcę być z rodziną, ale raz w miesiącu. Chcę pisać Tak. książkę, ale pół strony. No nie, jeżeli to ma być na dzisiaj moja wartość, to się zaangażuj w to. I zobacz, czy to jest twoje. I daj sobie też prawo do tego powiedzenia, chcę być autorem. Nagle stwierdzam, to nie jest moja droga. Ja już zmieniłem, myślę, że z 40 razy tą drogę. A dokładniej próbowania. Dawajmy też szansę. Ja na przykład jestem otwarty na to, żeby moje dzieci próbowały. Chcesz takie zajęcia. Ale też się umawiamy na pewną wytrwałość. Tak. Na zasadzie, że jeżeli podejmujesz decyzję, no to przez ten rok uczestniczysz w tych zajęciach. Czy ci się chce, czy ci się nie chce. I chcesz zmienić? Nie ma innego wyjścia. No tak, no bo to wiesz, to też nie chodzi o to, żeby zmieniać jak rękawiczki, nie? Tak, Tylko próbuję tak. i sprawdzam, czy to jest moje. To, że raz mi coś nie posmakowało, to nie znaczy, że nie mogę ponownie tego spróbować. Kubki smakowe tym razem jeszcze nie przygotowane do tego były. Tak. Zmiana. No, jak z alkoholem, tylko to akurat nie jest dobry kierunek, nie? No tak, tak, Każdemu na początku nie smakowało, a później jakoś tak tak, dało się przyzwyczaić, a potem niektórzy nawet jeszcze tak, gorzej, nie? tak, jeszcze gorzej, dokładnie. Tak. I to samo, jeżeli możemy zrobić to z alkoholem, możemy to zrobić z rzeczami, które dzisiaj dla nas są trudne.
tak, ale patrzymy, co nam daje przyszłość. Czyli nie tak, patrzymy tu i teraz, może to być trudne, ale tak. patrzymy na to, co nam daje w przyszłości, nie? A czasami jest tak, że wybieramy to, co jest tu przyjemne, kolejna tabliczka czekolady, kolejne niezdrowe jedzenie i kilogramy rosną, bo patrzymy na przyjemność tu, a nie na perspektywę dalej. Kiedy Tak, zmienimy tą lub perspektywę, zajadamy po prostu nasze stresy często. To jest oczywiście, dopaminka w różnej tak, postaci. To nie muszą być tylko słodycze. sociale, Tak, tak. dużo jest tej dopaminy, ale Ewentualnie znowu, gdzieś tam i tak dalej. Tak. tu mi dobrze, Mhm. ale kiedy pozwolę sobie spojrzeć dalej, nie? Z perspektywy takiej, biorę sobie ten telefon, co mi to da? Jak zadzwonię do kogoś, kto mi może pomóc w biznesie, a co mi da patrzenie na ludzi, którzy coś tam robią, nie? Jeżeli zacznę patrzeć z perspektywy trochę dokąd zmierzam, to jest mi łatwiej podjąć decyzję. Tak, Nie? Czyli zrezygnować z tej przyjemności tu i teraz. No fajnie by się było tam poskrolować. Okej, wykonam ten trudny telefon. O, zadzwonię na przykład do Janusza, bo może się ze mną umówi na ten kontakt. Bo przecież my się łapaliśmy ileś razy. Nie? I też mogę powiedzieć, dobra, napisałem do Janusza, nie odpisał. Ale dzięki temu, że mówię, okej, ja chcę sobie budować tą markę, chcę docierać do coraz większej grona ludzi z wiarą w siebie. No to trzeba robić rzeczy, które są trudne i tak, mogło być tak, że są tak, kontakty, na których nie wyszło. Z tak, Januszem się spotkałem, ale mam też kontakty, które finalnie powiedziały, no nie czujemy, okej, to nie jest ta tak, droga. Nie tak. ten moment, nie? A propos Janusza, no to Janusz nieraz mówi, ale słuchajcie, molestujcie mnie. Bo ja muszę być bo każdy ma własne życie. Tak. Czasami coś przeoczę, czasami się nie dlatego nie kontaktuję się, nie odzwaniam, bo nie chcę, tylko po prostu nie widzę kontaktu na przykład nie widziałem, albo gdzieś na WhatsAppie Ale Janusz, to zdjęcie. jest bardzo dobra próba. Tak, No bo albo dla kogoś to jest ważne i do ciebie napisze kolejny raz, albo tak, przyjechał szedł do ciebie z pierdołami, a jak przed z pierdołami, to szkoda naszego czasu. Nie, no bo to jakby widać po naszej reakcji. Jeżeli coś jest dla mnie, i to jest znowu przykład dziecka. Mówisz dziecku, nie ma. No już, a mogę, bajkę, słodycze, cokolwiek, nie? A możemy przyjść na spacer, a możemy to? I dziecko, mówisz nie, albo mówisz, że jesteś zmęczony, A a to dziecko jest dalej taki, przylotuje. poruszyłeś bardzo ciekawy temat. Oczywiście dzisiaj nie będziemy o tym mówić, ale szeroko przynajmniej, ale chcę powiedzieć, że o sprzedawcach, bo wielu z nas boi się, nie, ja tylko żadnej sprzedaży i tak dalej. Podobnie ja mam. Ale najlepszymi sprzedawcami świata są dzieci. Dzieci wszystko ci sprzedadzą. Będą, jeżeli chcą coś osiągnąć, to będą albo się przymilać, albo tupać nóżkami, albo płakać, albo jakieś drobne szantażyki. Wszystko zrobią, żeby tylko to osiągnąć. Mi się podoba jeszcze taki dowcip mówiący o tym, czym się różni agent ubezpieczeniowy od rekina. No, dawaj, dawaj. Rekin czasami puszcza. A, to I było to jest propos. i to jest trochę, oczywiście taka brutalna, może trochę brzydka, ale pokazująca, że jeżeli w sprzedaży dążymy do danego celu, to go osiągniemy. Tylko nie na zasadzie maltretowania jednej osoby, Tak, tylko możliwości. I tak samo jak ja możliwość. chcę docierać z konferencją, to w różnych miejscach. Jedne drzwi się zamykają, drugie się otwierają. Czasami jest tak, że walę oknami, a Dlaczego? czasem ktoś nagle po jakimś czasie mówi: no dobra, widzę, że żeś zrobił trzecią, czwartą, piątą. Dobra, chodź już. Mhm, mhm. Nie? Bo nagle się Tak. okazuje, że widzi partnerstwo, że to nie jest, bo czasami jest tak, że niektórzy mają doświadczenie ludzi, którzy uderzają z pomysłem, ale na 5 minut. Mhm. I po co się tym zajmować? I to, co u ciebie mówiłem, ta próba. Jeżeli ktoś jest wytrwały, to znaczy, że to jest dla niego ważne. Tak. Jak jest ważne, no to warto się pochylić nad tematem, nie? No i popatrzmy, Bartosz się pochylił nad tematem, umówiliśmy się, dzięki Rafałowi Starej, że poznaliśmy się, ale dlaczego? No gdybym ja nie miał tego mojego słynnego kanału, to nie pojawiłby się Rafał, to nie pojawiłby się Bartosz, ale ten słynny kanał, gdzie jest teraz w tej chwili, no rośnie, zaczęło rosnąć, 4300 chyba 60 paru subskrybentów. Jedni mówią, co to jest? Tak, ale ja wiem, że mam swój kanał niszowy, nie dla każdego. To nie jest polityczna sieczka, gdzie jest
300 tysięcy, załóżmy, z ludzi z VIP-kami słuchają, jakie następne afery się wydarzają, zupełnie co innego. No i kilka lat temu wyobraźcie sobie, że też zaczynałem i pojawił się pierwszy subskrybent, a później drugi. I tak step by step, krok po kroczku, a dzisiaj jest ponad 4000. No i w porządku. I pojawił się Bartosz. A gdybym nie miał nic, to Bartosz powiedziałby, ale dobrze, no dobra, zagramy. Może ten Janusz jest ok, ale co on sobą reprezentuje, tak? Więc można sobie, powiedzmy, takie różne smaczki. Janusz, to jest właśnie fajna twoja historia też w porównaniu do konferencji, bo moja konferencja tak samo, nie? Była pewną ideą, tak jak ty miałeś ideę kanału, ja nagle ideę mówię, chcę stworzyć taką konferencję i znajdujemy ludzi, którzy z nami idą, którzy z nami Tak, mówią, ok, to jest tak, warte uwagi. tak. I oczywiście, że ilość osób, z którymi porozmawiałem, do pierwszej konferencji mieliśmy tylko 12 prelegentów. Porozmawiałem nie z 12 osobami, tylko z dużo większą ilością. Mhm, Dzisiaj na kolejnej konferencji okazuje się, że nagle do mnie ludzie zaczynają dzwonić. A wiesz, bo ten był na konferencji, albo ona występowała. I nagle mhm. ja człowieka nie znam, rozmawiamy, a to jest tak naprawdę ile? 28 lutego było to wydarzenie, więc jestem w szoku, jak ludzie tego potrzebują, nie? Tak, Jak potrzebują, potrzebują takiej potrzebują. bliskości, rozmowy, zobaczenia normalnego drugiego człowieka, Tak, który się potknął, który gdzieś czasami jeszcze jest przy tej czarnej D, nie? To nie jest tak. tak, że wszyscy prelegenci mówili, o super, jest super, tylko nie, mówili, słuchajcie, koniec roku to było moje dno, dzisiaj jest luty, Tak, jestem 2 stopnie wyżej, tak. ale daleko jeszcze jest do powierzchni. High level, tak. Ale robię, Wszystko robię, działam. robię. Dlatego tu też Tak, jestem, dlatego przyjechałem, nie? I tak. to jest ta wiara, a ludzie się znajdą. Ludzie, którzy chcą z tobą iść, którzy są zgodni z twoją ideą, jeżeli masz zgodę w swoim sercu, to się znajdą. Jak robisz coś przeciwko sobie, Tak. to może być ciężko, nie? Ja mam taki przykład, bo ta konferencja miała być w ogóle na jesieni, ale związałem się z firmą, która ma niestety złą energię. I w momencie, kiedy ja odciąłem się od tej firmy, Mhm, wyznaczyłem nową datę mhm. konferencji na 28 luty, okazało się, że jak nie mogłem przez 3 miesiące znaleźć żadnego prelegenta, to kiedy się odciąłem, wyznaczyłem nową datę, w 2 tygodnie miałem komplet. O to właśnie chodzi. Nie? Wejście na zupełnie nową ścieżkę, Dokładnie. skoczenie na inną zupełnie falę wibracyjną. Tak. Inna Tak, energia, nie? to Wydawało jest mi się właśnie to. fajnie, Tak. z nimi będzie? Nie. Zrobiłem to po swojemu, w zgodzie ze swoimi wartościami i kiedy ty i ja się otworzyłem, Mhm, ludzie spłynęli po prostu, nie? tak. I warto robić swoje ciągle. No słuchajcie, też widzicie, już mieliśmy kończyć. I znowu przypomniała mi się historyjka, bo opowiadałem sobie historyjki. No, byłem nauczycielem, bo skończyłem Politechnikę. Byłem nauczycielem, byłem dyrektorem bardzo dużej szkoły, a jednocześnie no, 1200 uczniów, ponad 100 ludzi załogi. Ale przy okazji ciągle coś robiłem innego. Miałem działalność gospodarczą, między innymi sprzedawałem ubezpieczenia w systemie MLM, próbowałem suplementów, różne urządzenia i tak dalej. Był taki czas, że zjawił się u mnie człowiek w bardzo trudnym okresie, wiecie, te przełomy 89, nic na rynku nie było. I mówi, są świetne żele do higieny intymnej i tak dalej. Janusz, czy panie Januszu na początku, później żeśmy się zaprzyjaźnili. No i ja po prostu potrafiłem, kurczę, Boże, co? Żele do higieny intymnej? No dobrze, ale na rynku nic nie było. No więc ja po prostu polecałem znajomym, o mam coś takiego i tak dalej. Możecie się to po prostu kupować. Bardzo dobrej jakości, dobra. Jak przestałem już być dyrektorem w tej szkole, sam zrezygnowałem, bo byłem przepalony już, to później słyszałem parę komentarzy doszły do mnie. Wielki mi pan dyrektor, żele do wagin, tylko tam było inne określenie oczywiście, żelami do wagin handlował. Dobrze, niech to będzie, tylko że ja w tym czasie nauczyłem się wielu rzeczy. Rozmawiałem z setkami ludzi, tak samo na przykład w ubezpieczeniach. Przeprowadziłem 1000, może 1500 rozmów dla siebie, dla moich partnerów biznesowych i tak dalej, i tak dalej. Tak samo rozwijałem się, nauczyłem się wielu rzeczy, gdzie wyście w tym momencie się zatrzymali, bo wyście nie ruszyli nawet jednego kroku. Byliście tam i zostaliście tam w tym jednym miejscu.
wiesz co, fajną rzecz poruszyłeś, bo to jest właśnie ten element. Najczęściej krytykują nas ci, którzy siedzą na kanapie, Mhm, którzy nie osiągnęli niczego, a tak naprawdę wynika to trochę z zazdrości, spojrzenia z tego, kurczę, on coś zrobił, ale mhm. zamiast powiedzieć, okej, skoro Janusz, skoro Bartek, no Bartek coś zrobił, a ja tak naprawdę przecież jestem lepszy od niego, dam radę to zrobić. To Tak. zamiast tej mobilizacji to mam, no tak, jak on zmienił 30 tam razy pracę, to co on w ogóle o życiu wie? Sam nie wie, czego chce? Po co? Otwórzmy się na możliwości, to co powiedziałeś, wróćmy do dzieci, nie? Bądźmy trochę takim dzieckiem i mimo swojego wieku ja nadal się śmieję, że taki dzieciak jestem. Ucieszę się, jak wpadnę na pomysł, jak dopinamy, rozmawiam i prelegent mi mówi, tak wystąpię, to ja się cieszę. I nie dlatego, że z tego wynikają jakieś finanse, tylko po prostu się cieszę z tego, Tak, że kolejne serce się otwiera, tak, nie? I ktoś mi tak, mówi, dziękuję, że mogę wystąpić, tak, a ja mówię, to ja ci dziękuję, że masz gotowość otworzyć tak, serce, tak, bo to jest magia. tak. Bo te 10 osób, które otwiera serce dla tych, którzy przychodzą, ja Mm. sam tego nie zrobię. Ja potrzebuję osób, które chcą otwierać swoje serce, dzielić się swoimi historiami. A powiedzmy sobie szczerze, mówienie swojej historii jest najtrudniejsze. Nie jest to proste. Bo mówienie o tym, co ja wiem, co ty możesz zrobić, ale kiedy muszę powiedzieć, potknąłem się, zmieniłem tyle razy pracę, faktycznie nie odniosłem sukcesu, czy nawet w kontekście dzieci, chciałem osiągnąć jakieś cele, nie zawsze się to udaje realizować. Ale jeżeli mówisz, to jest dla mnie lekcja, się czegoś uczę, no to okej. Patrzę, że dzieci mnie uczą najwięcej. Jak chcemy, a ktoś mówi, ja od razu widzę już hasła, ja nie mam dzieci. Ale w twoim otoczeniu są dzieci. Zobacz na jakieś dziecko w sklepie, jak załatwia sprawę, Tak, jak mama, która mówi nie, tak, wychodzi z tym batonem, tak, lodem czy czymkolwiek. dokładnie. Nie? O to I właśnie tak chodzi. samo Tak. my też możemy być takimi dziećmi. Wszystko, nie? Bądźmy po prostu my dziećmi. Tak. Uwierzmy to, co powiedziałeś. Uwierzmy w te swoje możliwości, nie? Bo Wierzcie w własne możliwości. tworzymy. Nasze możliwości są ogromne, ogromne po prostu. Wielu z nas może nie widzieć jeszcze, no więc dlatego warto czasami posłuchać kogoś innego i otworzyć tą klapkę. Może sama ta klapka w pewnym momencie pciąg wystrzeli i świeże powietrze gdzieś tam się dostanie. Dobrze, Bartoszu, będziemy chyba kończyć, bo już jest. Chyba się jeszcze raz będziemy musieli umówić. Ale tak, oczywiście, słuchajcie, ja z tymi swoimi rozmówcami, no, znaczy oni podpisują mi taką kartę in blanc, znaczy carte blanche, znaczy stawiam im propozycję nie do odrzucenia. Owszem, spotykamy się, ale nie raz. Bardzo Może mi się to 5, podoba. może 6 razy, może co miesiąc, może co 2 miesiące, ale to ma być pierwsza rozmowa, to wiadomo, chodzi o to, żeby zapoznać się, jakieś tam ciepełko, jakieś takie zrozumienie było, a później być może coś, jakiś konkretny bardzo temat, na przykład w czym, co będziesz mógł pomóc ewentualnie. No i tak to powinno być, no nie? No, nie chcę, żeby to być jednorazowa gwiazda się pojawiła, jutrzenka i zgasła i tak dalej. Nie, 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 bo to wiadomo, że wchodzimy w pewne relacje, na przykład teraz, no przecież bardzo wcale nie musiało do mnie w ogóle przyjść. Mógłby powiedzieć, co tam, kurczę, facet jakiś tam niewielki kanał ma, nie ma 100 tysięcy na przykład subskrybentów. Nie zależy mi na tym, ale nie wiadomo, co będzie jutro. Dokładnie. To jest to, co ja też mówię na konferencji, jak ktoś mówi, a mi się to opłaci, a ja mówię, a jak nawiążesz jeden kontakt, albo jak przysłowiowo, poznasz tą kobietę, która będzie twoją kobietą. Tak, I to jest wszystko, nie? wszystko, Oczywiście, nic nie obiecujemy, tak, ale spodziewaj się wszystkiego, nie? Jeżeli przyjdziesz z otwartym sercem, zadzieją się cuda. Miałem tak. też fajną prelegentkę, która się zgodziła. Mówi, powiedziała mi jedną fajną rzecz. Mówi, Bartek, od piątku nie usłyszałam tego, co był, czyli nawet nie minął tydzień. Tyle dobrych słów, kiedy podjęłam decyzję, że wystąpię, przez swoje ostatnie lata życia. Proszę bardzo. Jak Nie? to się wzięło w takim razie, tak? Otworzyło serce i Proszę. nagle ludzie poczuli. Mhm. Poczuli i przyszli do niej ze wsparciem, z dobrym słowem. Ona mówi, jejciu, nie spodziewałam się, że tyle dobrych myśli mają i o mnie inne osoby. I to jest ta magia, która dzieje się przy tej konferencji. To w takim razie ostatnia rzecz z mojej strony. Dawaj. Dużo zawdzięczam pewnemu człowiekowi z ubezpieczeń.
On był w zupełnie innych, że tak powiem, jakby strukturach, nieważne, ale polubił mnie i opowiedział taką krótką historię. Mówi, panie Januszu, byłem na pewnym szkoleniu, no wielu ludzi mnie znało i tak się, panie Marku, to pan powinien być wykładowcą i tak dalej, ale ja chciałem przyjechać posłuchać. No i w trakcie jednej przerw jakieś potężne tłumy ludzi, stoi człowiek i bryluje, i co on tam opowiada, ile on ma tutaj partnerów biznesowych, och Boże, kilkuset ludzi i tak dalej, i tak dalej. Tam opowiada różne historie, jakie to ma ogromne sukcesy. Mówi, i panie Januszu, słyszę, podszedł do niego jeden facet i powiedział, słuchając, że ilu to ma tych partnerów biznesowych. I ten facet zadał mu jedno pytanie, netto czy brutto? I ten gość, który mnie przekazywał tą wiedzę, mówi, proszę pana, mówi panie Nuszu, dla tego jednego zdania warto było przyjechać na cały dzień, zapłacić 1500 zł. W dawnych czasach, to były lata Mhm. 50., za to szkolenie, żeby usłyszeć to jedno zdanie. Pytanie, netto czy brutto? Ty No. wiesz, o co chodzi, wielu z was też na pewno wie. Ale to jest właśnie ten element, nie? Jedziemy na coś, żeby usłyszeć zdanie, słowo, Mhm. ale pytanie, czy jesteśmy na to otwarci. No bo Mhm. jeżeli jadę z taką pozycją, A co tam znowu się czegoś dowiem? przecież ja już wszystko Żona wiem. kazała, tak. Ale jak jadę zobaczyć, okej, wiem, ale z jakiegoś powodu nie robię, Mhm. to przychodzi i to jedno powiedzenie, ta jedna historia, ta jedna sytuacja nagle Mhm. powoduje, że dokłada mi się puzzle do mojej układu. Ja to lubię porównywać zawsze to słowo, zdanie do puzzla, do układanki naszego życia i nagle się Mhm. okazuje, że coś nam się wpasowuje. Pasuje akurat. I lecimy dalej, nagle się otwierają nowe możliwości, nagle widzimy z tego naszego obrazu coraz więcej. I po to są takie spotkania, nie? Tak Tak, jak ktoś mówi, jadę na 2-3 dni, wydaję jakieś pieniądze, ale po to, żeby usłyszeć jedno słowo. tak, W jedno takiej słowo, jedno zdanie. otwartości, gotowości. I tak samo Spotkać jednego człowieka ewentualnie. dokładnie, ale tak samo posłucham jakiegoś kanału, jakiegoś, czy naszej rozmowy tutaj, dla jednego słowa, jednego zdania. Mhm. Czy wiary, czy zaangażowania, czy działania, czy uwierzenia, że mogę. Nie? Czasami jedną rzecz, otwartość powoduje, że te puzzle nam się układają i ruszamy dalej. Dobra, to ostatnie zdanie, Bartoszu, dla nas wszystkich. Słuchajcie, ja powiem jedno, uwierzcie w swoją historię, zaufajcie sobie i opowiadajcie tą historię. To nie musi być na konferencji. Dzielcie się swoim sercem z innymi ludźmi i zobaczycie, jakie rzeczy się zadzieją. Bo Mhm. oczywiście fajnie się to mówi gdzieś tam przed jakąś publiką, ale codziennie, każdego dnia możemy drugiej osobie dać dobre słowo. Dzielmy się tym dobrym słowem i tą wiarą, że możemy zdziałać wiele. Wszystkiego dobrego, trzymajcie się, dzięki bardzo za ten czas, za to, że byliście z nami, że nas słuchaliście. No właśnie, ja ciągle to powtarzam. Bardzo, w ogóle przepraszam, teraz najpierw Bartoszu, bardzo ci dziękuję za to, że byłeś, za to, że się podzieliłeś, za to, że byłeś taki radosny w oczach, w całej mimice. To jest taka przyjemność obserwować człowieka z którego radość wypływa dosłownie. Myślę, że podobne będziecie mieli wrażenie. Także bardzo ci serdecznie dziękuję za to. Dziękuję oczywiście również Rafałowi Stechyrze, który nas poznał po prostu, wymolestował. Dziękuję za to, że jesteście od kilku lat, za to, że słuchacie, za to, że oglądacie, za to, że chcecie doświadczać czegoś nowego, bo każda rozmowa czy każda moja audycja jest przecież inna. Dziękuję Wam za wszystkie lajki, za komentarze, za wsparcie po prostu. No i proszę, żebyście dalej byli ze mną i z nami w ogóle wszystkimi. Trzymajcie się, najlepszego Wam życzę. Do zobaczenia. Najlepszego, popadki.